Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Zaczął się Ramadan, więc zapraszam Was na serię kilku filmów dotyczących właśnie tego tematu. Dzisiaj to będzie krótki film informacyjny z podstawowymi informacjami na temat tego, co to jest Ramadan i jakie są zasady dotyczące postu w Ramadanie. Następne filmy, o czym będą, to dowiecie się na końcu, więc oglądajcie do końca, bo będzie też dla Was małe ogłoszenie. A teraz już przejdźmy do rzeczy. Ramadan, czyli po turecku też Ramazan, to jest 9. miesiąc kalendarza islamskiego. I muzułmanie wierzą, że właśnie w tym miesiącu rozpoczęło się zsyłanie Koranu. Dlatego ten miesiąc jest dla nich tak bardzo ważny. I muzułmanie oczekują tego miesiąca przez cały rok, tak samo jak katolicy oczekują Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Kalendarz islamski to jest kalendarz księżycowy. Dlatego też Ramadan przesuwa się co roku około 11 dni do tyłu i też może mieć różną długość. Ma albo 29, albo 30 dni. W tym roku zaczyna się 24 kwietnia i trwa do 23 maja. Jeżeli chodzi o to, na czym ma ten miesiąc polegać, to muzułmanie w tym czasie powinni być refleksyjni, powinni dbać o samodyscyplinę, powinni zbliżać się do Boga, a także utożsamiać się z potrzebującymi. Właśnie to jest jeden z powodów przestrzegania postu. Wtedy przychodzi właśnie do głowy taka refleksja, że jeżeli my jesteśmy tylko przez tyle godzin głodni i spragnieni i jest nam ciężko, to co dopiero osoby, które mają taką sytuację na co dzień. I to też powoduje chęć przekazywania potrzebującym jałmużny. Zarówno post, czyli po turecku orucz, jak i jałmużna, czyli po turecku zekat, to są jedne z 5 filarów islamu. I właśnie ten miesiąc najbardziej jest na to nastawiony. Post trwa od wschodu do zachodu słońca. I godziny rozpoczęcia postu i zakończenia postu różnią się od regionu, w którym się znajdujecie. Nawet w samej Turcji to się różni między wschodem a zachodem Turcji. My mieszkamy już, jak wiecie, w Van Erciş, na wschodzie Turcji. I tutaj przykładowo właśnie na 24 kwietnia, na ten pierwszy dzień Ramadanu, moment rozpoczęcia postu przypada na godzinę 3:41. Dla porównania w Burdur, na zachodzie Turcji, gdzie mieszka Nuriego rodzina, rozpoczęcie postu przypada na 4:30, czyli później. No wiadomo, tutaj na wschodzie Turcji słońce wcześniej wschodzi, dlatego tak jest. I tak samo moment zakończenia postu w Van przypada na 18:58, a w Burdur 19:49. Przejdźmy dalej. Jak wygląda ten post? Muzułmanie, którzy podejmują się postu, od wschodu do zachodu słońca nie jedzą niczego, nie piją niczego, nie stosują żadnych używek typu papierosy czy alkohol i nie odbywają stosunków seksualnych, a także starają się nie popełniać żadnych innych grzechów, skupiają się na samodyscyplinie, refleksji i modlitwie. Po zachodzie słońca aż do następnego świtu można już normalnie jeść, pić, odbywać stosunki seksualne, palić papierosy itd. I teraz pojawią się komentarze, wiem o tym, bo już się pojawiły ostatnio na moich mediach społecznościowych, pytania i sugestie w stylu no ale dlaczego muzułmanie wierzą, że w dzień to nie można, a w nocy to wszystko można robić, czy co, czy Bóg w nocy nie widzi i dlatego... Słuchajcie, to nie o to chodzi, że muzułmanie chcą Boga przechytrzyć i w nocy jak on nie widzi, to sobie robią co chcą, a w dzień przestrzegają jakichś nakazów, zakazów. Po prostu takie są zasady. I to jest tak na przykład jak my katolicy nie jemy mięsa w piątki. No to co, teraz muzułmanin mógłby powiedzieć, a co w inne dni to Bóg nie widzi, tylko w piątki nie jecie tego mięsa? No nie, po prostu takie są zasady. I też nie widzę sensu, żeby ten post miał się odbywać w nocy. No bo jaki to jest stopień trudności w nocy? I tak śpimy.
No a przecież nie może też ten post tak wyglądać, że przez 30 dni muzułmanie w ogóle nic nie będą jeść ani pić. No przecież muszą coś jeść i pić, bo nie przeżyliby tego. Dlatego właśnie są takie zasady. W dzień, kiedy jest to trudne, bo muzułmanie muszą w tym czasie normalnie funkcjonować, normalnie chodzić do pracy, wtedy się pości, a w nocy, kiedy już nie jest to trudne, bo i tak każdy odpoczywa, idzie spać i tak dalej, ten post jest przerwany. Są też komentarze często, że jest to niezdrowe, no bo jak można cały dzień nie jeść, nie pić, a później w nocy to po prostu się nażreć i następne filmy, już o tym powiem, to będą vlogi właśnie z tych posiłków podczas Ramadanu. Jeden będzie przedstawiał sahur, czyli ten ostatni posiłek przed rozpoczęciem postu, a drugi film będzie przedstawiał iftar, czyli tą kolację po zakończeniu postu całodniowego. I wtedy zobaczycie, co Nuri przykładowo je i sami ocenicie, czy to jest nocne obżarstwo, czy nie. Sami sobie na ten temat opinię wyrobicie. Pytacie mnie, czy ja poszczę w Ramadanie? Ja nie poszczę w Ramadanie, bo to nie jest moja religia, nie jestem muzułmanką. Nuri pości i po prostu ja się tylko staram go w tym wspierać. Przygotowuję dla niego te posiłki, żeby on nie musiał być kuszony zapachami. No i nie szczuję go jedzeniem, jak sama zjadam swoje posiłki, chociaż on nie ma nic przeciwko i często też kręci się po kuchni, jak ja akurat coś jem. Jemu to w żaden sposób nie przeszkadza. Więc tak to wygląda, no ale na tych vlogach z sahuru, z iftaru sami zobaczycie. I teraz jeszcze kolejne zasady dotyczące postu. Kto jest zwolniony z postu? Postu nie przestrzegają absolutnie osoby chore umysłowo lub nieświadome, no bo nie rozumieją, po co miałby być ten post, dlatego nie muszą go przestrzegać. Tak samo osoby chore nieuleczalnie są z postu zwolnione i właściwie nie powinny tego postu odbywać, no bo może to zagrażać ich zdrowiu. Z postu zwolnione są również kobiety w ciąży, kobiety w połogu, kobiety karmiące piersią i są zwolnione też kobiety podczas miesiączki, z tym, że kiedy miesiączka się zakończy, to kobieta powinna te dni, kiedy nie pościła, odrobić. Z postu zwolnione są również osoby chore chwilowo, że tak powiem, na przykład, nie wiem, mamy grypę, wtedy nie trzeba pościć, ale znowu po zakończeniu choroby należy te dni odrobić. Z postu zwolnione są również osoby w podróży, jeżeli post utrudnia im tą podróż, ale znowu po podróży trzeba te dni odrobić. I z postu również zwolnione są dzieci do osiągnięcia dojrzałości płciowej. Jeżeli ktoś nie chce pościć lub nie pości z jakiegoś powodu, nie może tego postu odrobić, to zaleca się przekazanie biednym jałmużny. Można tą jałmużnę przekazywać oczywiście też nawet jak się pości. I w Turcji jest taka instytucja, którą można porównać do głowy kościoła, no to tutaj w Turcji jest głowa religii islamu w państwie. To się nazywa po turecku Diyanet İşleri Başkanlığı. Ta instytucja co roku w Turcji wyznacza kwotę za dzień postu, którą należy przekazać jako jałmużnę, jeżeli się nie pości. I w tym roku jest to 27 lir za dzień postu. Jeżeli ktoś decyduje się taką jałmużnę przekazać, to zazwyczaj nie jest to tak, że przekazuje komuś codziennie te 27 lir, tylko po prostu czeka przez cały Ramadan, aż większa kwota się uzbiera i potem większą kwotę przekazuje. W Ramadanie w ogóle chodzi o to, żeby właśnie spotykać się z rodziną na te kolacje, żeby nikt nie chodził podczas iftaru głodny, więc co roku były organizowane przez urzędy miast takie kolacje w namiotach dla tych, którzy tej kolacji przygotować dla siebie nie mogą. I były też organizowane różne spotkania, gdzie ten iftar razem się spożywało. Na przykład tak jak Nuri jest nauczycielem, no to iftar w restauracji razem z innymi nauczycielami, czy też ze znajomymi, z rodziną. W tym roku wiadomo, że to będzie wszystko wyglądało inaczej i dużo będzie takich różnic właśnie spowodowanych
koroną, ale o tych różnicach nie chcę tutaj teraz opowiadać i też chcemy trochę poobserwować, więc jeżeli taki temat by Was interesował, jak to w tym roku wygląda, co jest inaczej, no to moglibyśmy taki film nagrać trochę później, jak już trochę tego ramadanu minie i będziemy mieć obserwacje. Co dalej? Jeszcze takie zasady, kiedy post jest unieważniony, a co na ten post nie wpływa. Jak już mówiłam, nie można pić, nie można jeść, ale jeżeli ktoś chce sobie przepłukać usta, może te usta przepłukać, chociaż no nie za często, bez przesady. Ale jeżeli podczas tego płukania ust przypadkiem połknie trochę wody, nic się nie dzieje. Może osoba brać prysznic, może wchodzić do wody, żeby się ochłodzić, szczególnie w upale. I jeżeli podczas tego przebywania w wodzie napije się trochę wody przypadkiem, to też nic się nie dzieje. Jeżeli ktoś zapomni, że pości i coś zje lub wypije, no to też nic się nie dzieje, no bo po prostu był w tym momencie nieświadomy, zapomniał. Więc też tutaj post nadal jest ważny. Jeżeli ktoś poszczący przygotowuje potrawy na iftar i musi ich, wiadomo, spróbować, żeby wiedzieć, czy dobrze jest doprawione i tak dalej, może te potrawy próbować, z tym, że nie można tego, co się wzięło do ust, połykać, tylko trzeba to wypluć z powrotem. Jeżeli ktoś jest chory i zostanie mu podany zastrzyk lub kroplówka, to też nie jest to liczone, post nadal jest ważny. Jeżeli ktoś jest chory i z tego powodu wymiotuje, to też nic się nie dzieje, ale jeżeli ktoś sam wymusza wymioty, no to wtedy post jest nieważny. I jeżeli chodzi o relacje w małżeństwie, małżonkowie podczas postu mogą się całować, pod warunkiem, że nie dojdzie do stosunku seksualnego. Stosunki seksualne po zakończeniu postu, czyli po zachodzie słońca. No i to chyba wszystkie z tych zasad. Jeszcze sobie zerknę, co tu popisałam, czy może jeszcze coś? No nie, to chyba wszystko, co chciałam tu powiedzieć. Oczywiście jak Ramadan się kończy, no to wtedy mamy święto, które w Turcji nazywa się Ramazan Bayramı i trwa ono 3 dni i polega na tym, że po prostu rodziny się ze sobą spotykają, świętują, jedzą pyszne jedzenie. W Turcji wtedy bardzo popularny jest właśnie börek i baklava. Odwiedza się krewnych zmarłych na cmentarzu, odwiedza się właśnie rodziny, znajomych, spędza dużo czasu razem raduje, dzieci dostają cukierki, ogólnie jest słodko i radośnie, no ale w tym roku też nie wiadomo jak to będzie. Zobaczymy, będziemy Wam to pewnie wszystko relacjonować. Słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania na temat Ramadanu, to śmiało zadawajcie je tutaj w komentarzach. I teraz właśnie ogłoszenie. Tak jak już mówiłam, w następnych 2 filmach pokażemy Wam te posiłki, sahur i iftar, jak to wygląda u nas w domu, co Nuri je. A później, po tych filmach, będzie ramadanowe Q&A. Wiem, że jest sporo pytań już na mediach społecznościowych, na które ja teraz w tym filmie nie odpowiedziałam, ale robię to celowo, po prostu, żeby ten film nie był strasznie długi jakiś. Tutaj tylko te najważniejsze informacje chciałam przekazać. Ja sobie te wszystkie pytania zapisuję i następne, które teraz do mnie napiszecie, czy tutaj pod filmem, czy gdziekolwiek indziej, też będę zapisywać. I właśnie w tym ramadanowym Q&A na te wszystkie pytania Wam odpowiemy. Także pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, wcisnąć dzwoneczek i wybrać opcje wszystkie przy dzwoneczku, żeby dostawać wszystkie powiadomienia, jak tylko film się pojawi, żebyście niczego nie przegapili. Śledźcie mój kanał i śledźcie też kanał Gaba Demir Direk, bo Gaba też będzie w tym roku nagrywać różne materiały na temat Ramadanu, więc jeżeli ten temat Was interesuje, to tam na pewno też znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Tutaj dam Wam link do Gaby kanału. A jeżeli ten film Wam się podobał, no to zostawiacie łapki w górę, udostępniajcie go. No i tyle, będę już kończyć. Widzimy się w następnym filmie na sahurze. Także do zobaczenia. Görüşürüz.